Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl, no i oczywiście kanału Tank Models TV. Witam Was serdecznie. Chciałbym Was poinformować, że w tym tygodniu producent samolotów kartonowych, a od jakiegoś czasu również producent modeli plastikowych, firma Ansfer, zapowiedziała wydanie polskiego samolotu RWD-13. Będzie to pierwszy model powiedzmy takiej całej serii samolotów dwudziestolecia międzywojennego polskiej konstrukcji. I czy był samolot RWD-13? Został on skonstruowany pod koniec 1934 roku w doświadczalnych warsztatach lotniczych na Okęciu w Warszawie jako rozwinięcie linii samolotów turystycznych, sportowych czy też awionetek, takich jak RWD-6, zwycięzcy międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych Challenge 1932, czy też RWD-9. Ten z kolei był zwycięzcą Challenge'u 1934 roku. Głównymi konstruktorami byli Stanisław Rogalski i Jerzy Drzewiecki, a jeżeli chodzi o obliczenia, zajmował się nimi pan Leszek Dulemba. Teraz widzicie jedno z malowań, jakie zafunduje nam Ansfer. Ja bardzo akurat tym malowaniem się cieszę, że będzie to. Będzie również malowanie Philipsa. Tu mamy po prostu samolot reklamowy warszawskiej fabryki czekolady Wedla. I teraz jeżeli chodzi o samą powiedzmy konstrukcję. Był to jednosilnikowy, trzymiejscowy górnopłat z zastrzałowej konstrukcji mieszanej. Kadłub był spawany z rur stalowych, kryty płótnem, w przedniej części blachą aluminiową. Chodzi tutaj po prostu o tak kolokwialnie nazywany dziób samolotu ze względu na mocowanie w tym miejscu silnika. Jeżeli chodzi o skrzydła, były to proste skrzydła dwudźwigarowe konstrukcji drewnianej i tu uwaga, kryte płótnem, w przedniej części z kolei sklejką o obrysie prostokątnym wyposażonym w automatyczne sloty. Jeżeli chodzi o usterzenie, było to klasyczne usterzenie konstrukcji drewnianej kryte sklejką i płótnem. Podwozie samolotu stałe, klasyczne z płozą ogonową, którą widzicie w tej chwili na zdjęciu. Kabina była trzyosobowa, z przodu były dwa fotele z podwójnymi sterownicami, z tyłu jeden fotel, taki szerszy był i miejsce na bagaż. Jeżeli chodzi o silnik, to właśnie teraz widzicie silnik. Napęd właśnie stanowił silnik rzędowy, czterocylindrowy konstrukcji Państwowych Zakładów Inżynieryjnych Walter Major o mocy startowej 130 koni mechanicznych. Samolot posiadał dwa zbiorniki paliwa w płacie, mieszcząc łącznie 140 litrów paliwa. I tu już przechodzimy do artboxów, do ilustracji, jakie znajdziemy na pudełka, ale jeszcze kilka słów właśnie, jeżeli chodzi o sam samolot. To ponieważ samolot miał być w odróżnieniu właśnie od swoich poprzedników maszyną użytkową, czyli na przykład właśnie to, co wspomniałem, awionetką, a nie zawodniczą, w porównaniu z RWD-9 miał właśnie ten silnik rzędowy o dwukrotnie mniejszej mocy i mniejszą mechanizacją skrzydeł. Mimo to zachował zalety tak samo jak poprzednicy, czyli miał krótki start i lądowanie, dość dużą prędkość jak na moc silnika oraz łatwość pilotażu i sterowania. Tu właśnie, tak jak mówiłem, że to były samoloty już kierowane powiedzmy
No na przykład do dyrektorów dużych firm, jako samoloty powiedzmy turystyczne, ale w sensie jako awionetka, tak? Na przykład, że ktoś mógł sobie wynająć taki samolot i powiedzmy z Gdyni lub z Warszawy lub z Poznania polecieć do Zakopanego. A teraz widzimy tutaj pierwszą ilustrację. Ten model będzie pod numerem 48024. Tak, nie mówiłem specjalnie o tym. Modele będą w skali 1,48, czy będą w skali 1,72. Na chwilę obecną sam producent nie wie. No i tu mamy właśnie RWD-13 w malowaniu cywilnym, ale widzimy właśnie samolot reklamowy, który ma z boku właśnie powiedzmy plakat naklejony, a od spodu kadłuba ma po prostu wzdłuż napisaną nazwę Wedel. Kolejny samolot, jaki otrzymamy, będzie to numer 48025. Będzie to RWD-13, ale jako już samolot używany bojowo podczas wojny domowej w Hiszpanii. I takich samolotów, ewentualnie malowań, znaczy nie malowań, to będziemy mieli dużo, bo będzie ten samolot bodajże w malowaniu właśnie nie tylko Franco, ale również bodajże w malowaniu też republikanów. Ale do tego zaraz przejdziemy. No i kolejny numer. RWD-13 wrzesień 1939 i ten model będzie pod numerem 48025. Jeżeli chodzi o malowania, to będą one na kolejnym etapie prezentacji tego modelu. No i teraz ramki. To są zdjęcia, jakie udostępnił producent. No powiem Wam, że wyglądają bardzo dobrze. Jak na te zdjęcia, no nie wyglądają to jako części takie shortrunowe. Widać, że są przezroczyste, klarowne, nie można mieć do nich zastrzeżeń. Mam nadzieję, że niedługo dostanę taki model, właśnie żeby ten model Wam zaprezentować. Na pewno będą to ramki, powiedzmy takie testowe, pierwsze ramki, nie te finalnego i zobaczymy na podstawie tych ramek testowych, bo te, które Wam prezentuję, tak samo są ramkami testowymi. No i tu mamy bardzo fajne właśnie pierwszą ramkę. No i już widać, że ten model będzie posiadał dużo elementów, dużo drobiazgów i nie będzie to model powiedzmy weekendowy i nie będzie to model chyba dla początkujących modelarzy. Z ilości części tutaj tych drobiazgów przede wszystkim widzę, że nie jest tego mało. No i kolejna ramka. To jest część zapewne kabiny. Tu widzimy podłogę kabiny, stery, następnie podpory. Najprawdopodobniej chyba tak, to są do skrzydeł. No i tu mamy same skrzydła, kadłub. Ta ramka tylko w innym rzucie, jak widzicie. A nie, tu jest, proszę zwrócić uwagę, że jest to ramka, która ma dodatkowe części, najprawdopodobniej chodzi o wersję. I pierwsze kalkomanie, jakie będą dodane. Tu mamy właśnie z wojny w Hiszpanii, polskie, właśnie ten cywilne z widocznym plakatem Wedla, napisem Wedel, dokładnie zobaczcie na samym środku na górze jest napis właśnie Wedel, ale tu jeszcze bym się cofnął do tego, nie, to jest wrzesień 1939, czyli do wojskowych, tutaj no do wojskowych, ale wojna domowa w Hiszpanii, a tu już mamy właśnie do wersji cywilnych. Co dalej? Ogólny zestaw ramek, który no taki powinniśmy zestaw dostać w pudełku. A wszystkie wyszczególnione są części. Zestaw będzie oczywiście zawierał blaszki, znaczy blaszkę dokładnie. To jest jedna blaszka, tylko sfotografowana z obu stron.
No i będzie można dokupić również tutaj, o właśnie, fotele żywiczne, koła ze standardowym napisem 100 mil, ale zaraz do tego właśnie Wam pokażę. To jest fotel, tak będzie wyglądał fotel pilota pasażera, powiedzmy, i chyba taki sam fotel będzie też dla tego pasażera z tyłu siedzącego. A tak wygląda właśnie to, co będziemy mogli otrzymać. Właśnie to są tubki Veturiego, o, jak zwykle zapomniałem. Kilka wersji, mamy koła, no właśnie te fotele, z tym, że ten będzie trzeba można kupić oddzielnie chyba. No i malowania, oznaczenia, jak pomalować, jak oznaczyć, to są polskie malowania z września i tu zwróćcie uwagę jedną rzecz. Pyk, malowane skrzydła są od spodu na zielono, kadłub, stateczniki i skrzydła. Następnie mamy cywilne malowanie i tu będzie jedno jeszcze bardzo ciekawe malowanie, zaraz zobaczymy, bo tu jest inna numeracja, malowanie to samo. Tu jest ten hiszpańskie malowanie kolejne, następne, tutaj nie wiem, czy to nie latał na tym Legion Condor, ale to zobaczymy. No i tutaj zielone malowanie właśnie hiszpańskie. To jest już hiszpańskie republikańskie. Jeszcze jedno hiszpańskie. Tu mamy właśnie tego Wedla, samolot reklamowy i właśnie od spodu, po prawej stronie widzicie na kadłubie, od spodu jest właśnie napis Wedel. A tu mamy Philipsa. W Warszawie, w okolicach dawnej fabryki róży Luksemburg, na Woli była właśnie fabryka Philipsa, a przed wojną oczywiście, przed II wojną światową. I to był samolot reklamowy Philipsa. Kolejne polskie malowanie. Moi mili, to wszystko. No i tu bardzo dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Ciekaw jestem, co Wy sądzicie o tym modelu, czy jesteście zadowoleni. Tylko nie pytajcie się o skalę 7.2. Tak jak wspomniałem, producent na chwilę obecną nie wie, kiedy planuje, ale terminu nie poda, no bo nie ma sensu podawać, skoro dopiero będzie 4.8. Ja Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie o czym. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.